Cześć! Dzisiaj pokażę Wam, jak wymienić podstawowe radio CD na coś lepszego. Zapraszam! Tutaj mamy potrzebne elementy. Będzie to radio, pilot, wyświetlacz, przejściówka dla anteny i mikrofon. Radio mamy tutaj Blaupunkta. Występowało również takie samo radio produkowane przez Boscha. Tutaj macie numerki. Ważne, żeby miało Bluetooth moduł. Tutaj jest wyświetlacz. Jest on z Renault Megane 3. Trochę nam to skomplikuje wymianę, dlatego polecam Wam szukać jednak takiego wyświetlacza od Laguny 3. Tutaj macie jego numerek. Jest to wyświetlacz AFF A3. Tutaj mamy pilot. Jest to typowy pilot do nawigacji z tym samym radiem. Ma tutaj dodatkowe takie dwie strzałeczki nad rolką. Tu jest jego numerek. I tutaj mamy przejściówkę z gniazda anteny ISO na standard FACRA. Na koniec mikrofon, który tu będę próbował wrzeźbić. Polecam Wam jednak zastosowanie oryginalnego mikrofonu Renault z 3 przewodami. Zwróćcie jeszcze uwagę na tą wtyczkę mini ISO. Będzie nam taka potrzebna, żeby podłączyć właśnie mikrofon. Możemy również na niej podłączyć gniazdo AUX. No i co? Demontujemy sobie radio. Radio podważamy tutaj od dołu czymś metalowym. Wjeżdżamy tam do środka. Ja akurat używam standardowo ulubionych pilników i pomagam sobie tutaj takim narzędziem do ściągania spinek. Dalej ściągamy sobie tutaj listwę, która trzyma się tylko na wcisk, a więc też podważamy i ciągniemy. Ona tutaj powinna wyjść bez większych problemów, tylko kwestia dobrego podważenia. Ciągniemy ją oczywiście z wyczuciem, tak żeby nie zrobić z niej dwóch części. W tym momencie odniosę się jeszcze do wyświetlacza, który tutaj kupiłem. Jako że jest on z Meganki zamiast z Laguny, to tworzył mi tu kilka problemów przy samej konfiguracji, ponieważ nie zadziałał on bez konfiguracji. Wyświetlacz jest tutaj elementem, który nam komunikuje właśnie obie sieci CAN i o ile przy nawigacji mamy bits, tak tutaj mamy właśnie ten wyświetlacz i przez to, że miał konfigurację pod Megane, nie potrafił on w ogóle tutaj zagadać z autem i nie przekazał on sieci do radia. A więc wymagało to przekonfigurowania tego wyświetlacza pod Lagunę. Wystarczy tam w dowolnym programie diagnostycznym zmienić właśnie zestaw skryptów, ale to już najlepiej powiedzieć komuś, kto ogarnia takie programy. Oczywiście gdyby zestaw pochodził od Laguny, zarówno radio jak i wyświetlacz, nie byłoby tego problemu. Tak samo drobne wyzwanie było przy tym, że radio pochodziło od zestawu z nawigacją. I tutaj musimy również dokonać w takim wypadku konfiguracji takiego radia, żeby powiedzieć mu, że już nie gada z nawigacją, tylko z samym wyświetlaczem. Tutaj też programem diagnostycznym trzeba zmienić właśnie parametr NFA, który mówi właśnie, że jest nawigacja. A wszystko po to, żeby można było spokojnie w konfiguracji radia ustawić czas na zegarku. A więc, tak jak mówię, jeżeli dorwiecie cały zestaw z Laguny z takim wyświetlaczem, podłączacie i działa. Jeżeli nie, no to przygotujcie się na konfigurację. Tutaj ściągnęliśmy już panel i dostajemy się do naszego wyświetlacza. Nowy wyświetlacz będzie nam pasował w tą samą ramkę, a więc stary odpinamy i będziemy go tutaj wyciskać z tej ramki. Wszystko po to, żeby tą samą ramkę użyć dla nowego wyświetlacza. Naciskamy tutaj te plastiki. Wyświetlacz jest tylko na wcisk. Jak widzicie, stary miał tutaj przyciski jeszcze do ustawiania czasu koło wyświetlacza. Pamiętajcie, żeby podczas pracy zachować porządek albo mieć szybkie ręce. No i tutaj wciskamy go. Uważajcie, żeby nie zrobić tego do góry nogami. I tak
złożony wyświetlacz możemy już podłączać do wtyczki. Wtyczki zarówno wyświetlacza, jak i radia, wszystko pasuje, tak zwane plug and play, czyli podłącz i działaj. I tutaj jedyne co musimy sobie dorobić, to ewentualnie właśnie podłączenie mikrofonu do tego radia, żeby używać go w zestawie głośno mówiącym. Jest też możliwość dołączenia wejścia AUX oraz jest coś takiego jak tak zwany C-Box, czyli Connection Box, który pozwala nam tutaj na podłączanie muzyki z pendrive'a, ale to już jest grubszy temat. Numery pinów dotyczące mikrofonu oraz złącza AUX umieszczę Wam w opisie, jak nie zapomnę. A więc jak coś, zapraszam do komentowania, lajkowania, subskrybowania. Koniecznie kliknijcie w dzwoneczek, jeżeli chcecie być na bieżąco z tym, co nagrywam. I co? Wsuwamy radio i cieszymy się lepszą jakością muzyki. No i Bluetoothem. Pamiętajcie, żeby mikrofon, który tutaj założymy, miał 3 przewody. Musi być to mikrofon z wbudowanym wzmacniaczem. Ja tutaj trochę rzeźbiłem z takim dodatkowym mikrofonem, jednak ostatecznie i tak pewnie postawimy tutaj na oryginalny mikrofon Renault w podsufitkę. Oczywiście do obsługi radia warto wymienić sobie pilot. O tym, jak wymienić ten pilot, macie osobny odcinek zupełnie na kanale, do którego Was zapraszam. No i na dziś to wszystko. Dzięki, cześć.